Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt bardzo wyjątkowej bombki. Ja sobie ją nazwałam Bombka na 4 strony świata. Jest to projekt dekomanii, który sobie po prostu zmodyfikowałam na swoje potrzeby i dzisiaj wykorzystam w tym projekcie technikę 3D. Zaczynam od przekładek. Ja mam 2 gotowe przekładki, tylko że one były dużo za duże. To są przekładki z takiej pianki. Można je zrobić z cienkiego styropianu, czyli po prostu z talerza styropianowego, tak samo jak robiłam wszystkie inne przekładki w swoich bombkach i one różnią się tylko tym nacięciem w kierunku środka. To nacięcie powoduje, że te 2 przekładki można złożyć w taki sposób i można je zupełnie swobodnie zrobić samemu. Tektury nie polecam, ale cienki styropian jak najbardziej. I kiedy jestem pewna, że ta przekładka mi się mieści dobrze w bombce, bo sprawdziłam przed chwilą i bombka się z nią zamyka nieozdobioną, to wtedy ją sobie dopiero gruntuję na biało i zaczynam zajmować się ozdabianiem. Żeby ozdobić taką przekładkę, trzeba pamiętać o tym, że będziemy potrzebować 4 takie same kółka, czyli 4 takie same wzory. No i teraz nowa gwiazda moich filmów, karmelek. Ci, którzy jakby śledzą losy moich kotów, Imbirka niestety już z nami nie ma, natomiast dołączył do naszej ekipy filmowej Karmelek, który ma równie wielką pasję do nagrywania filmów. Czyli tak, odrysowałam 4 takie same kółka. Pozbywam się tego długopisa długopisu i co robię dalej? Składam je wszystkie na pół. To są kółka z serwetki. Można użyć papieru ryżowego, będzie dużo łatwiej. I motywy, ja wybrałam miasteczko, ale równie dobrze mogą być to jakieś inne domki, motywy zimowe. Każda połówka, każda jakby przegródka, to właściwie jest ćwiarteczka tej bombki, może być zdobiona we właściwy, różny sposób. I teraz pianka samoprzylepna. Wybrałam ileś tam wzorów z tej serwetki, które mi zostały i odrysowuję je sobie na piance samoprzylepnej. Odrysowałam długopisem motyw i wycinam odrobinę mniejszy motyw niż ten odrysowany. Tutaj też będzie widać postać odrysowana długopisem, a za chwilę nożyczkami jakby wytnę tą postać odrobinkę mniejszą. Po co? Po to, żeby po prostu po zaklejeniu tej pianki również zakleić odrobinę brzegi, czyli że ta serwetka przykrywa tą piankę dookoła. Trzeba dobrze sprawdzić, gdzie jest papierek samoprzylepny i oklejamy tą część, z której papierek się nie zdejmuje. A gdyby się zdarzyło pomylić, wszystko można zamontować za pomocą Heavy Body Gel. No i teraz rozwarstwiam moje motywy z serwetki i oklejam każdy element, który sobie przygotowałam. Ja sobie przygotowałam wianki, szyldy, postaci. Z grubsza na każdą ćwiarteczkę wymyśliłam coś tam innego. I tu w większym przybliżeniu najpierw smaruję klejem po piance od strony, na której nie ma tego samoprzylepnego papierka, potem przykładam rozwarstwioną serwetkę i dociskam klejem. Szczerze to nie jest zbyt wygodne, można sobie tutaj przytrzymać czymś ostrym, jakąś igiełką, patyczkiem, tak żeby ułatwić to przyklejanie. No i teraz, jak już wyschły te moje przekładki, składam je. I znowu te moje kółka, które wcześniej przygotowałam, rozwarstwiam, ponownie tak zaznaczam to złożenie na pół i będę oklejać każdą ćwiartkę. Czyli robię to w taki szczególny sposób. Najpierw smaruję klejem tylko jedną ćwiarteczkę. Tak, żeby nie robić tego od razu. Ta jedna ćwiarteczka, właśnie przymierzam serwetkę, przyklejam tą jedną ściankę. No nie uda się tego zrobić tak kompletnie bez zmarszczek, ale tym bym się nie przejmowała, bo tam będzie jeszcze pasta śniegowa i dużo innych atrakcji, te elementy 3D. I dopiero teraz przyklejam kolejną ćwiartkę, czyli jakby kolejną ściankę, w ten sposób. Jakbym chciała przyklejać wszystko naraz, to jest naprawdę trudne. Tak jak wspomniałam, z papierem ryżowym jest dużo łatwiej, także na początek mogę tylko polecić, bo serwetka nie jest najprostsza.
No i teraz tak, jak udało mi się okleić wszystkie 4 ścianki i są już porządnie suche, to mogę się zająć montażem tych moich elementów z pianki samoprzylepnej z tak zwanych elementów 3D. Je oczywiście też można przygotować za pomocą różnych innych materiałów. Pianka jest tutaj tylko przykładem, ale chodzi mi o to, żeby to były jakieś wystające po prostu, odstające elementy. No i sobie tam przymierzam właśnie szyld, wianek, postaci i każdą ćwiartkę ozdabiam osobno. Na końcu dodałam jeszcze takie postaci, których wcześniej na tej serwetce nie było, tu się pojawiły, jakaś pani z koszyczkiem, jakiś pan, to co tam po prostu mi wpadło w oko. I w momencie, kiedy mam już te postaci wszystkie przyklejone i te elementy wystające, to mogę zacząć bawić się śniegiem. Obiecałam Kamili, że pokażę, jak zrobić lekką pastę śniegową. Otóż mamy coś takiego jak Light Modeling Paste. To jest po prostu tak leciutka pasta, jakiej jeszcze nie widziałam. I mieszam ją sobie ze zwykłą pastą śniegową. I ta mieszanka, w zależności od tego, jaką chcę mieć tą pastę śniegową, czy bardziej gładką, czy bardziej ziarnistą, cięższą, czy lżejszą, to już sobie sama tym tutaj decyduję. I to jest najprostszy sposób na to, żeby wymieszać swoją optymalną pastę śniegową. Dalej posypuję wszystko brokatem. Ja tutaj wybrałam jakiś biały brokat bądź przezroczysty. Posypuję to wtedy, kiedy ta pasta jeszcze jest mokra i w tym momencie, kiedy wszystkie te ćwiarteczki są gotowe, zostawiam to do porządnego wyschnięcia, bo inaczej bombka po prostu zacznie parować. Wracam do mojej bombki plastikowej i do podkładu wcześniej białego, którego używałam, rozwadniam go dosyć mocno i spryskuję górną część bombki, tam gdzie jest zawieszka. Zrobię po prostu troszkę śniegu, bo ta bombka jest taka krystaliczna, a teraz wykorzystam posypkę śniegową, taką, no właśnie, lekką. To jest posypka bio, ale ma też tam troszeczkę brokatu, bo czasami zdarza mi się pracować jakby nad tą posypką i ona z tym połyskującym brokatem mi się wymieszała. W drugą połówkę bombki też wsypuję tą posypkę bio śniegową i całość mogę zamykać. Praktycznie na tym etapie zostało mi już tylko kokarda. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Linki są pod filmem. Zostaw parę słów od siebie. Pa!